10 największych lotniskowców na świecie. Miejsce 10. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle to jedyny lotniskowiec we francuskiej marynarce wojennej i jednocześnie jedyny lotniskowiec o napędzie atomowym poza flotą USA. Okręt ma pełną wyporność 43 000 ton i 261 metrów długości. Jego budowę rozpoczęto w 1989 roku w stoczni D CNS w Toulonie, a do służby wszedł w 2001 roku. Napęd zapewniają dwa reaktory jądrowe K-15, dzięki którym rozwija prędkość maksymalną 27 węzłów, 50 km na godzinę i może operować praktycznie bez ograniczenia zasięgu. Na pokładzie znajduje się system katapult parowych Katobar, co pozwala na starty ciężkich samolotów z pełnym uzbrojeniem i paliwem, podobnie jak na amerykańskich lotniskowcach. Charles de Gaulle może przenosić do 40 statków powietrznych, w tym myśliwce Dassault Rafale M, samoloty wczesnego ostrzegania E-2C Hawkeye oraz śmigłowce Eurocopter Panther lub NH-90. Załogę lotniskowca stanowi 2000 osób, w tym 600 osób personelu lotniczego i wsparcia. Okręt jest wyposażony w systemy obrony przeciwlotniczej PAMS, rakiety Aster-15 oraz systemy walki elektronicznej i obrony bliskiej. Charles de Gaulle brał udział w licznych operacjach wojskowych, między innymi w Afganistanie, Libii, Iraku i Syrii. Okręt pozostanie we francuskiej służbie do około 2038 roku, kiedy zastąpi go nowy lotniskowiec PANG Porte-Avions Nouvelle Génération. Miejsce 9. INS Vikrant. INS Vikrant to pierwszy całkowicie indyjski konwencjonalny lotniskowiec zbudowany w kraju. Ma pełną wyporność 45 000 ton i 262 metry długości. Jego budowę rozpoczęto w 2009 roku. Okręt został zwodowany w 2013 roku, a oficjalnie wszedł do służby w indyjskiej marynarce 2 września 2022 roku. Napęd stanowią 4 turbiny gazowe General Electric LM 2500+, dzięki którym osiąga prędkość 28 węzłów, ponad 50 km na godzinę. Vikrant wykorzystuje system Stobar, skocznie ski jump, do startu samolotów i liny hamujące przy lądowaniu. Na pokładzie może pomieścić do 36 samolotów i śmigłowców, w tym myśliwce MiG-29K, docelowo prawdopodobnie Rafale M, a także śmigłowce K-31, K-28 i Haldrów oraz MH-60R Seahawk do zadań zwalczania okrętów podwodnych i ratownictwa. Załoga Vikranta liczy 1700 osób wraz z personelem lotniczym. Vikrant wyposażony jest w systemy obrony bliskiego zasięgu, m.in. Barak 8, działa AK-630 oraz systemy walki elektronicznej. INS Vikrant jest symbolem rozwoju indyjskiej marynarki wojennej i wraz z lotniskowcem INS Vikramaditya pozwala Indiom utrzymywać zdolność prowadzenia operacji lotniczych na Oceanie Indyjskim. Miejsce 8. INS Vikramaditya. INS Vikramaditya to indyjski lotniskowiec o napędzie konwencjonalnym, który pierwotnie był radzieckim okrętem o nazwie Admirał Gorszkow, przemianowany z nazwy Baku. Ma pełną wyporność 45 500 ton i długość 284 metry. Został zbudowany w latach 80. jako ciężki krążownik lotniczy typu Kijew i wszedł do służby w marynarce ZSRR w 1987 roku. W 2004 roku Indie zakupiły okręt od Rosji i rozpoczęły jego wieloletnią modernizację w stoczni w Siewierodwińsku. Wszedł do służby w indyjskiej marynarce w listopadzie 2013 roku jako INS Vikramaditya. Po przebudowie usunięto oryginalne uzbrojenie rakietowe i przystosowano go wyłącznie do operacji lotniczych. Napęd stanowi 8 kotłów parowych i 4 zespoły
zespoły turbin parowych, które pozwalają osiągnąć prędkość maksymalną 30 węzłów, 56 km na godzinę. Lotniskowiec wykorzystuje system Stobar z rampą typu ski jump, umożliwiającą start samolotów bez katapult. Może pomieścić 36 statków powietrznych, w tym myśliwce pokładowe MiG-29K oraz śmigłowce Kamov-K-31 i Hal-Drów. Załoga lotniskowca liczy około 1700 osób wraz z personelem lotniczym. Okręt dysponuje także systemami obrony bliskiego zasięgu, między innymi działkami AK-630 i systemami rakietowymi Barak-1 oraz systemami walki elektronicznej. INS Vikramaditya jest obecnie jednym z dwóch aktywnych lotniskowców Indii i ważnym elementem indyjskiej strategii morskiej na Oceanie Indyjskim. Miejsce 7. Liaoning. Liaoning to pierwszy lotniskowiec w historii chińskiej marynarki wojennej. Okręt ma pełną wyporność 61 tysięcy ton i 306 metrów długości. Jest bliźniaczym okrętem rosyjskiego lotniskowca admirała Kuzniecowa. Został zbudowany na bazie niedokończonego radzieckiego lotniskowca Wariak, poprzednio Riga, projektu 1143,6, który Chiny zakupiły od Ukrainy w 1998 roku. Po latach przebudowy i modernizacji w Chinach, Liaoning wszedł do służby w 2012 roku jako jedyny lotniskowiec typu 001. Napęd stanowią kotły parowe i turbiny parowe, które pozwalają osiągnąć prędkość maksymalną 29 węzłów, 54 km na godzinę. Wykorzystuje system Stobar, czyli skocznie do startu samolotów, co ogranicza ich masę startową i zasięg bojowy. Liaoning może pomieścić 40 samolotów i śmigłowców, a na jego pokładzie mogą operować myśliwce J-15 oraz śmigłowce Z-18 i Z-9. Załoga jednostki liczy 2600 marynarzy i personelu lotniczego. Okręt wyposażony jest w systemy obrony bliskiego zasięgu, takie jak rakiety HQ-10 i działa CIWS Type 1130 oraz systemy walki elektronicznej. Liaoning obecnie pełni głównie funkcję szkoleniową i eksperymentalną, przygotowując załogi do obsługi większych i bardziej zaawansowanych lotniskowców typu Shandong i Fujian. Miejsce 6. Admirał Kuzniecow. Admirał Kuzniecow to jedyny lotniskowiec rosyjskiej marynarki wojennej i jeden z dwóch okrętów projektu 1143,5 Krechet. Jego pełna wyporność wynosi 65 tysięcy ton, a długość to 305 metrów. Został zwodowany w 1985 roku i wszedł do służby w marynarce wojennej ZSRR w 1991 roku. Był pierwotnie projektowany w ramach serii radzieckich ciężkich krążowników lotniczych, a w czasie budowy okręt miał roboczą nazwę Riga Tbilisi, a następnie na krótko przemianowano go na Leonid Breżniew. Po śmierci Breżniewa nazwę zmieniono ostatecznie w 1990 roku na Admirał Kuzniecow. Napęd stanowi 8 kotłów parowych i 4 turbiny parowe, które pozwalają osiągnąć prędkość maksymalną 29 węzłów, 54 km na godzinę. Turbiny opalane są ciężkim olejem opałowym, mazutem, co często powoduje problemy techniczne i charakterystyczny czarny dym. Lotniskowiec wykorzystuje system Stobar z rampą ski jump, umożliwiającą start samolotów bez użycia katapult. Lotniskowiec może pomieścić maksymalnie 50 statków powietrznych, w tym Su-33, MiG-29K oraz śmigłowce K-27 i K-52K. Ma załogę liczącą około 2600 osób
wraz z personelem lotniczym. W odróżnieniu od zachodnich lotniskowców, admirał Kuzniecow jest jednocześnie lotniskowcem i krążownikiem rakietowym. Oprócz samolotów przenosi także uzbrojenie rakietowe, w tym pociski przeciwokrętowe P-700 Granit, rakiety przeciwlotnicze Kinzhal, zestawy Kasztan CIWS oraz działka AK-630 kalibru 30 mm. Admirał Kuzniecow od 2017 roku znajduje się w remoncie i modernizacji, a jego powrót do służby był wielokrotnie przekładany. Obecnie planowane jest wycofanie okrętu ze służby. Miejsce 5. Shandong. Shandong to pierwszy w pełni zbudowany w Chinach lotniskowiec, jedyny zbudowany okręt typu 001A, określany także jako typ 002. Ma pełną wyporność 70 000 ton i długość 315 metrów. Okręt wszedł do służby w marynarce wojennej chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w grudniu 2019 roku. Jego projekt bazuje na zmodyfikowanej konstrukcji radzieckiego lotniskowca Liaoning typ 001. Napęd stanowi 8 kotłów parowych i 4 turbiny parowe, pozwalające osiągnąć prędkość 31 węzłów, 57 km na godzinę. Lotniskowiec wykorzystuje system Stobar z rampą ski jump, umożliwiającą start samolotów bez katapult. Na pokładzie może operować 50 samolotów, głównie myśliwce J-15 oraz śmigłowce Chang'e Z-18 i Harbin Z-9. Załoga jednostki liczy 2500 osób. Okręt posiada systemy obrony bliskiego zasięgu działka 30 mm, systemy rakietowe HQ-10 oraz systemy walki elektronicznej. W porównaniu z Liaoningiem otrzymał większy hangar, mniejszą nadbudówkę i powiększony pokład lotniczy, co pozwala na sprawniejszą obsługę większej liczby samolotów. Shandong jest jednym z najważniejszych okrętów chińskiej marynarki wojennej i stanowi trzon chińskich grup lotniskowcowych operujących na Morzu Południowochińskim i Zachodnim Pacyfiku. Miejsce 4. HMS Queen Elizabeth. HMS Queen Elizabeth to flagowy lotniskowiec Royal Navy i największy okręt wojenny w historii Wielkiej Brytanii. Okręt ma pełną wyporność 80 000 ton i 284 metry długości. Jego budowę rozpoczęto w 2009 roku, a oficjalnie wszedł do służby w 2017 roku. Jest jednym z 2 lotniskowców typu Queen Elizabeth, a bliźniacza jednostka nosi nazwę Prince of Wales. Napęd stanowią 2 turbiny gazowe Rolls-Royce MT-30 oraz 4 silniki wysokoprężne, tworzące zintegrowany napęd elektryczny, który pozwala osiągnąć prędkość ponad 25 węzłów, 46 km na godzinę. Lotniskowiec wykorzystuje system STOVL Short Take-Off and Vertical Landing z rampą ski jump, przeznaczony dla samolotów krótkiego startu i pionowego lądowania. HMS Queen Elizabeth może przenosić maksymalnie 72 statki powietrzne, choć jego standardowe skrzydło lotnicze w czasie pokoju liczy zazwyczaj około 40 maszyn. Na jego pokładzie operuje 36 myśliwców F-35B Lightning II oraz śmigłowce Merlin, Wildcat do zadań zwalczania okrętów podwodnych, transportu i ratownictwa, a także Chinook i Apache. Załoga liczy około 1600 osób, wliczając personel lotniczy i żołnierzy piechoty morskiej. Podczas pełnych operacji uzbrojenie obejmuje zestawy Phalanx C i WS kalibru 20 mm, działa kalibru 30 mm oraz karabiny maszynowe M2 Browning. Lotniskowce typu Queen Elizabeth symbolizują powrót Wielkiej Brytanii do grona państw posiadających pełną zdolność projekcji siły na morzach całego świata. Miejsce 3. Fujian.
Fujian to najnowszy i największy lotniskowiec marynarki wojennej chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Ma pełną wyporność 85 000 ton, a jego długość wynosi 316 metrów. Okręt został zbudowany przez stocznię Jiangnan Shipyard w Szanghaju i jest pierwszym lotniskowcem typu 003. Fujian wszedł do służby 5 listopada 2025 roku w chińskiej marynarce wojennej. W odróżnieniu od amerykańskich lotniskowców o napędzie jądrowym, napęd stanowią konwencjonalne kotły i turbiny parowe, które pozwalają osiągnąć prędkość 31 węzłów, 57 km na godzinę. Jest pierwszym chińskim lotniskowcem wyposażonym w nowoczesny system katapult elektromagnetycznych EMALS, które umożliwiają start cięższych samolotów niż na wcześniejszych chińskich lotniskowcach. Na pokładzie może operować 70 samolotów i śmigłowców, w tym myśliwce J-15 i J-35, samoloty wczesnego ostrzegania KJ-600 oraz śmigłowce Z-18, Z-20 i Z-9. Załogę Fujiana stanowi około 3000 osób, wliczając marynarzy i personel lotniczy. Wyposażony jest w zaawansowane systemy obrony bliskiego zasięgu, takie jak działa CIWS, systemy rakietowe HQ-10 oraz systemy walki elektronicznej. Fujian jest obecnie najpotężniejszym lotniskowcem chińskiej marynarki wojennej oraz największym konwencjonalnie napędzanym lotniskowcem na świecie. Miejsce drugie. USS Nimitz. USS Nimitz to pierwszy lotniskowiec typu Nimitz i jeden z największych okrętów wojennych na świecie. Ma pełną wyporność wynoszącą 100 000 ton i długość 333 metry. Został nazwany na cześć admirała Chestera W. Nimitza, dowódcy floty Pacyfiku podczas II wojny światowej. Okręt wszedł do służby w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych w 1975 roku i zapoczątkował serię 10 lotniskowców typu Nimitz. Jako ostatni w tej klasie zbudowano USS George H.W. Bush, oddanego do służby w 2009 roku, którego wyporność po modernizacji wynosi aż 104 600 ton. Obecnie 10 z 11 amerykańskich lotniskowców, będących w służbie czynnej, to okręty typu Nimitz. Jest napędzany 2 reaktorami nuklearnymi A4W, które zapewniają praktycznie nieograniczony zasięg operacyjny i prędkość przekraczającą 30 węzłów, 57 km na godzinę. USS Nimitz wykorzystuje system Katobar z 4 katapultami parowymi, które umożliwiają start ciężkich samolotów bojowych i wsparcia. Na pokładzie może operować 90 samolotów i śmigłowców, w tym myśliwce FA-18EF Super Hornet, samoloty E-2D Hawkeye, EA-18G Growler, C-2 Greyhound oraz śmigłowce MH-60 RS Seahawk. Załoga liczy około 5000 osób, w tym około 3200 członków załogi okrętu i 1800 personelu lotniczego. Uzbrojenie obejmuje wyrzutnie rakiet RIM 116 RAM, wyrzutnie RIM 7 Sea Sparrow, zestawy Phalanx C i WS kalibru 20 mm oraz systemy walki elektronicznej. USS Nimitz przez niemal 5 dekad był jednym z najważniejszych lotniskowców marynarki wojennej USA i w 2027 roku ma zostać wycofany, kończąc aktywną służbę najstarszego lotniskowca na świecie. Ma zostać zastąpiony przez USS John F. Kennedy, drugi lotniskowiec typu Gerald R. Ford. Miejsce pierwsze. USS Gerald R. Ford. USS Gerald R. Ford to największy lotniskowiec na świecie i obecnie najnowszy należący do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Ma pełną wyporność przekraczającą 100 000 ton i długość 337 metrów. Okręt został nazwany na cześć 38. prezydenta USA Geralda R. Forda. Zwodowany został 11 listopada 2013 roku w stoczni Newport News
i wszedł do służby w US Navy 22 lipca 2017 roku, zastępując w niej wycofany ze służby USS Enterprise. US Navy planuje zbudować łącznie 10 lotniskowców typu Gerald R. Ford, które zastąpią starsze jednostki typu Nimitz. Napędzany jest 2 nowoczesnymi reaktorami nuklearnymi A1B, co pozwala mu pływać z prędkością ponad 30 węzłów, 56 km na godzinę. Posiada system elektromagnetycznych katapult startowych EMALS z nowoczesnym systemem hamowania AAG, Advanced Arresting Gear, który zastąpił tradycyjne katapulty parowe. Dzięki nowoczesnej technologii obsługuje większą liczbę startów i lądowań na dobę przy mniejszej załodze. Na pokładzie może operować nawet 90 samolotów i śmigłowców, w tym myśliwce F-35C, Lightning II, FA-18EF Super Hornet, samoloty E-2D Hawkeye, EA-18G Growler, CMV-22B Osprey oraz śmigłowce MH-60 RS Seahawk. Załoga liczy około 4600 osób, w tym około 2600 członków załogi okrętu i 2000 personelu lotniczego. Uzbrojenie obejmuje wyrzutnie RIM-162 ESSM, wyrzutnie RIM-116 RAM, zestawy Phalanx C i WS kalibru 20 mm oraz systemy walki elektronicznej. Okręt ma także znacznie zredukowaną sygnaturę radarową, co zwiększa jego przeżywalność w działaniach bojowych. USS Gerald R. Ford jest obecnie najnowocześniejszym lotniskowcem na świecie, reprezentując nową generację lotniskowców przewidzianą na służbę przez kolejne 50 lat. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.